Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o wkrętakach elektrycznych na akumulatorki, które można bardzo fajnie wykorzystać przy rozkręcaniu różnych urządzeń, jak na przykład laptopy, sprzęt RTV i tak dalej. Słuchajcie, ostatnio, jak niektórzy z Was wiedzą, podjarałem się takim właśnie wkrętakiem, jaki ma na filmikach Nanoservice. Postanowiłem go kupić. I powiem tak, no fajna rzecz, była rozbiórka też tego wkrętaka, także możecie sobie zobaczyć na filmiku, jak to wygląda w środku. Natomiast po zakupie tego wkrętaka przeglądałem sobie AliExpressa i powiem Wam, że no jak tylko to zobaczyłem, to się zakochałem i powiedziałem sobie, że muszę to mieć. I jeszcze na tym filmiku, co tego wkrętaka właśnie jakby otwierałem i sprawdzałem, jak on działa, był taki motyw, że mówiłem o czymś takim, że świetną rzeczą by było mieć taki mały elektryczny wkrętaczek, jak jest na przykład tutaj Parkside, tyle że on nie jest elektryczny, tylko manualnie, ręczny, nie? No i właśnie zobaczyłem na AliExpressie coś pięknego, w zasadzie wygląda jak sama rączka od wkrętaka, tyle że jest elektryczny. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Paczka dzisiaj doszła, także otworzymy sobie tą paczuszkę, ale najpierw jeszcze Wam pokażę na Firefoxie tego wkrętaka i tego, którego zamówiłem w Chinach. Także ciekawy jestem, czy zrobi też na mnie takie wrażenie, jak na tych zdjęciach, które Chińczyki tam wrzucają, nie? To jest też bardzo ważne. Także patrzcie się teraz na to. Tu jest na Allegro, słuchajcie, ten wkrętak kosztuje no 150 zł. Także troszeczkę jest. 2 Nm, jeżeli chodzi o moment obrotowy. Ręcznie 10. Wkrętarki takie Niteo Tolsa, jakieś malutkie 3,6 V mają 4 Nm, czyli troszeczkę więcej. Z tym, że są też większe, także ten silnik jest też większy, także ma większy ten moment obrotowy. Powiem Wam tak, no w ten wkrętak nie mogę o nim złego słowa powiedzieć, naprawdę fajny, jednak troszeczkę jest za duży do niektórych jakby zadań, chyba że są jakieś fajne adapterki, które można by wykorzystać na jakieś mniejsze bity, no to wtedy fajnie by było. I teraz tak o, patrzcie się, zobaczyłem to, no i zakochałem się, po prostu ten wygląd jest przepiękny. Zobaczcie, jak to wygląda, no rączka jak wygląda od jakiegoś normalnego wkrętaka, tyle że jest tutaj wszystko elektrycznie zrobione. Przejrzyjmy sobie szybko zdjęcia. I co jest jeszcze najpiękniejszego w tym wkrętaku, to zobaczcie. On ma tutaj wymieniane, można wymieniać lajonki. Nie wiem, czy to jest 18650, czy w ogóle Chińczyki mogą dodawać przy takiej wysyłce jakieś akumulatory do zestawów. Zobaczymy sobie to. No i mówię, 3,6 V. Wygląda przepięknie. Tego jest tutaj, patrzcie ile tego jest. Na AliExpressie jakieś takie są. To jest ta wersja, która jest tutaj. Tylko że trochę jakaś inna obudowa, tak? Ale wygląd, konstrukcja taka sama. Natomiast jeżeli chodzi o tego, no przepiękny, naprawdę. Ja się w nim zakochałem. Jeżeli on będzie fajnie działał, to będzie coś pięknego. Clock Visor Rotation, Anti-Clock Visor Rotation, czyli w drugą stronę. Popatrzcie się, wymieniana akumulator, nie wiem, czy trzeba będzie odkręcić 2 śrubki. Mikro USB, wolałbym, żeby było USB-C z tego standardu. Korzystam praktycznie wszędzie. No i tutaj informacja, że trzeba odkręcić te 2 śrubki, żeby zdjąć tą osłonkę. I sobie zobaczymy też to. Forward button, reverse button i tryb ręczny, tak? W trybie ręcznym możemy oczywiście z większą mocą dokręcić. Natomiast, no powtórzę się, on wygląda przepięknie, tak mi się to podoba. No tutaj zdjęcia elegancko, wszystko fajnie. Zobaczcie. Coś pięknego. Naprawdę, nie mogę się
No, jeżeli chodzi o design, to jest mistrzostwo, naprawdę. Wszystko jest jakby w jednym miejscu. Tak powinien wyglądać wkrętak elektryczny. Jeszcze co prawda, słuchajcie, są wkrętaki, wichy elektryczne, tylko one kosztują parę stów dobrych. No i z chęcią bym takiego przetestował. Chociaż na tydzień czasu. Dobra, słuchajcie, nie tutaj przedłużam. Biorę tą paczuszkę, mówię. Porównam sobie z ciekawości do tego. Podejrzewam, że będzie większy. I z tym oczywiście porównamy. Także robimy rozpakowanie paczuszki z Chin. Jak myślicie? Jak to będzie? Będzie hit, czy będzie kit? Piszcie w komentarzach. W tym momencie. Co teraz myślicie? Czy będzie hit, czy będzie kit? A potem ja sobie poczytam wasze komentarze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pudełeczko, no robi wrażenie, naprawdę. Już jest ten efekt taki wow, fajnie, nie? Kurde, w pudełku, a nie żadnej jakiejś kopercie bąbelkowej. Czyli jest fajnie. Bardzo mi się już to podoba. Wygląda to profesjonalnie, że tak powiem. W cudzysłowie, oczywiście, śmieję się. Jeżeli chodzi o jakieś informacje, już słychać jakieś tam obijające się części. AliExpress vendor, jakiś numer, item, may use USB, coś tam, code, seller, USB charge, Lion 3,6V, 2000 mAh. No ciekawy jestem, czy to jest naprawdę 2000, czy pewnie jak zrobiłbym testa, to okazało się, że jest 1000 albo i mniej. Jakieś tu informacje. No powiem tak, o, już jest plus. Pudełko. Elegancja Francja. Otwieramy. Jestem tylko takie, zadam wam pytanie teraz z ciekawości. Załóżmy, ta przesyłka trafia na odprawę celną. Czy celnicy otwierają taką paczkę, patrzą co jest w środku i potem oni znowu ją pakują? Słuchajcie, tak o. Po otwarciu pudełeczka jakaś instrukcja. Oczywiście polskiego nie będzie, znając życie. Chiński, angielski i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to macie tutaj po angielsku, może wam pokażę specyfikację. No nie ma z tej strony jakby. No nie ma. Ok. Niech będzie w ten sposób. Specyfikacja. Torquay. A tutaj jest podane 1,5 Nm, a tam w tym 2. Oszukują. Powinno być 2, a tutaj widzicie. Zobaczcie, to jest torku 1,5 Nm, a zobaczcie, kurde, co tutaj jest na tym. Specjalnie to pokażę, bo to jest jednak... Gdzie to było? Gdzieś tutaj jest napisane. Gdzieś to widziałem albo usunęli. Zobaczmy sobie jeszcze raz ten opis. No, jakieś zabezpieczenia ma i tak dalej. Time working 280, 40 minut. No, popatrzcie się. 3,6, tutaj tak. No nie mogę się dopatrzeć. Wieść widziałem, że pisało 2. A na niektórych nawet widziałem, słuchajcie, jeszcze więcej. I dokładnie taki sam model. Nie wiem, czy może Chińczyki sprzedają mocniejsze, słabsze wersje. Dobra, nieważne. No specyfikacji jest 1,5, czyli ma o połowę mniej niż ten z Allegro, co kupowałem. Ale to nic nie szkodzi. Także instrukcja. Słuchajcie, kabelek
do ładowania. Niestety mikro USB. I teraz wam coś pokażę, coś porównamy sobie. Ten za 150, ups, tulejki z hulajnogi. W zestawie jest tylko coś takiego. To nie jest z tego wkrętaka, to od razu mówię. Kupując tego wkrętaka mamy kabel do ładowania oczywiście i ten zestaw bitów, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli chodzi o Hybro. A jeżeli chodzi o tego wkrętaczka, to ja już tu widzę, że oni, popatrzcie się, rzucają całą tutaj, bez jednego. Bez jakiego? AD jakiś. Nie ma tu jednego bita. Ale to wiecie co wam powiem? 2 gwiazdki, 4 krzyżaki, 3 takie. No, powiem wam taki standard. Standardzik. Przydatny standardzik, nie powiem, że nie. Coś my tu mamy jeszcze. Patrzcie się, jaki tu mamy w ogóle bogaty zestaw w porównaniu do tego. To tu mamy prawie cenę połowę niższą, a dostajemy jeszcze taki długi bit. Dostajemy, słuchajcie, fajną przedłużkę, która ma w środku magnesik. Także, o, pięknie magnes trzyma. Także już to mamy w zestawie. Patrzę się, czy jeszcze nic nie ma? Nie ma. Czyli mamy w zestawie zestaw taki o czym wspominałem na filmiku, że brakuje tutaj w tym zestawie czegoś takiego właśnie. Tutaj producent od Hybro nie dodaje czegoś takiego. To jest mega ważne, bo popatrzcie się. Ja sobie to włożę. O, pasuje. Fajnie. I teraz mógłbym sobie dzięki temu montować tutaj bity, nie? To powinno być w zestawie z tym. Niestety dają tylko coś takiego. Także specjalnie wam to pokazuję, żebyście widzieli różnicę, bo może zdecydujecie się na zakup tego, czy bądź tego. Nie wiadomo. I powiem wam tak jeżeli chodzi o ten uchwyt do trzymania tych bitów, to są niektóre takie gówniane, że włożycie tutaj bita, to tak ciasno siedzi, że go praktycznie palcami nie można wycisnąć. Jest to twarde, a tu jest taka fajna guma, elastyczna, dzięki czemu można je palcami da rady wyciągnąć, także jest plusik. Zawsze można sobie czymś tutaj podważyć, nie? No ale jest miękki. Miękkie te etui na te bity, także plusiki za to. Na razie same plusy. Serio wam mówię, super sprawa, tylko jak to się wkłada? Aha, to się wkłada do tamtego. Do tego, ponieważ tutaj to nie pasuje, to nie jest do tego. Także tu możemy sobie ułożyć i taki. W sumie mogliby zrobić taki jakiś uniwersalny, krzyżakowy i płaski, nie? Wtedy byśmy mieli z dwóch stron. Dobra, to jeżeli chodzi o akcesoria, to jest tyle. Plus, spoko jest. I teraz danie główne. Danie główne, na które bardzo, bardzo czekałem. Wiem, że niektórzy z was też są bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało, jak to wypadnie. Także będzie mi miło, jeżeli coś tam napiszecie w komentarzu. Słuchajcie, to waży. Już czuć wagę. To nie waży, nie jest lekkie. Także jeżeli tu jest lajonek, to jest coś pięknego. I teraz uwaga, wyciągam go. Nie, naprawdę jestem podjarany. I to ostro. Piękny. Ja pierdzielę, coś pięknego. Masywny. Pierwsze wrażenie, masywny. Zajebiście wygląda. Fajny jest. Coś o takim czymś marzyłem. No trochę większe niż to, nie? Ale do kieszeni to wejdzie. Jest lepiej. Nawet kurde. Zobaczcie, w porównaniu do tego, to jest większe od tego. Ale jeżeli chodzi o wygląd. Słuchajcie, coś kręcisz, tak? Jakie to jest, kurde, ten. Nie, uwaga, naciskam. Działa? Działa, jeszcze jest z lajonkiem. Czyli mogli wysłać z lajonkiem. A czego ja takie głupoty gadam? Przecież jak maszynki wysyłają, to jest po prostu razem z tym. Nie wiem, czego mi się tak utarło jakoś, że bez baterii. Słuchajcie, działa. Jeżeli chodzi o dźwięk, przepięknie silnik chodzi tutaj. Uwaga, porównajcie sobie teraz dźwięki tych wkrętaczków. Tu do góry. Teraz ten. O,
Widzicie? Ten inaczej chodzi. Ten tak tyk, tyk, od razu hamuje, a ten taki ma jakby posłuch, że się rozpędza i hamuje powoli. No. Ten inaczej chodzi. Zdecydowanie całkiem się różnią, jeżeli chodzi o silnik, tak? Powiem wam tak. Pierwsze dioda. Dioda jest. Działa? Działa. Ale czy ona coś świeci? O Jezu, słabiutka jest. Porównując tą diodę tutaj. Nie, no tutaj dioda jest mocniejsza w tym. O, wiele mocniejsza. Także takie już porównanie mamy pierwsze. Jeżeli chodzi o diodę, to w tym jest o wiele mocniejsza. Nawet to na ręce widać. Patrzcie się. Jak się ładnie świeci. A ten? Tutaj prawie nic nie widać. Także no tu nawet z dwóch stron ma tą diodę. Ha! Słuchajcie, z dwóch stron. Ale słabiutkie są. Diody są słabe, naprawdę. Jakby świeciły tak jak tutaj, to by było super. Ale dzięki temu może ten czas działania będzie większy. Słuchajcie, wrażenie pierwsze. No zajebisty, naprawdę przepięknie on wygląda. Nie no, ten idzie chyba w podstawkę na razie. Chociaż jeszcze go nie skreślam, bo nie wiem jak ten będzie działał, ale wyglądem to jest to, o czym marzyłem. To jest ten wygląd prawdziwego wkrętaka elektrycznego. Tak powinien wyglądać. Projektant trafił tutaj z gustem w 100%. No i pięknie się go trzyma w ręce. Fajnie jest wyprofilowany. Tutaj. Można nawet go tak trzymać. Nie, naprawdę jest... Coraz więcej widzę tutaj plusów, że oni naprawdę myśleli nad tym projektem. Jeżeli chodzi o USB, mamy zaślepkę. Słuchajcie, zaślepka. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego mechanizmu, który by blokował możliwość wciskania tych przycisków. To już by było w ogóle super. Słuchajcie, mikro USB, wiadomix. Potem sobie odkręcimy to. Dobra, co robię? Najpierw włożę tą przejściówkę. Czy ją się wkłada tak o, czy trzeba też do góry? Też do góry. Siedzi. Biorę jakiegoś wkręta. Załóżmy jakiegoś takiego drobniejszego do krzyżaka. Siedzi. Dokręcamy, wykręcamy. Jeżeli chodzi o równość, zobaczcie, bardzo równiutko się kręci. Wow. Jestem pod wrażeniem. Przepięknie równo. Zobaczmy jak się kręci ten tutaj. Uwaga. Ale jest inna zasada działania. Widzicie? Słychać to, nie? Że całkiem inaczej działa ten od tego. Także pierwsze wrażenie jest no, bardzo pozytywne. No, coś pięknego. Za 80 zł? Kuźwa, brałbym w ciemno drugiego takiego. Dobra. Tak o, dokręcam. Wkręcam, wykręcam. Sprawdźmy sobie na jakimś urządzonku, jak on wykręcać będzie śrubeczki. Robię pauzę, idę coś tutaj skombinować i zrobimy małego testa. Dobra, standardowo pójdzie miernik Parkside'a, wykręcimy sobie śrubkę od baterii, ale najpierw wiecie co zrobię? Zamontuję do tego bita, tym dokręcę. Pasuje? Ok, pasuje, tym dokręcę. Zobaczymy, czy ten da rady wykręcić go. Ten ma niby 2, ten 1,5, tak? No to dobra, to teraz bierzemy tego. Ok, siot. Powiem wam, no przepięknie się go trzyma w ręce. Uwaga. Bez problemu. Bez problemu, powiem wam. Pięknie wykręcił. Możemy się teraz dostać tutaj do bateryjki. Uwaga, wkręcamy go. No, można sobie palcami zaprzeć się o ten tutaj wyprofilowany uchwyt. Fajnie.
albo można po prostu jakoś tak w ten sposób. A jest mi wygodniej kciukiem naciskać, także tutaj pięknie on... Nie, jest zajebiście wyprofilowany. Pięknie wkręcił. Pięknie wykręca. Jeden minus jest takich wkrętaków z takimi bitami, że zobaczcie tutaj, no raczej ciężko i za krótki ten bit jest, także fajnie by było mieć jakieś takie dłuższe bity, żeby były na tyle fajne, żeby pasowały do tego, ale żeby można było w mniejsze dziurki wejść, bo zobaczcie, tutaj już tym się nie dostanę, nie? Gdzieś jest jakaś śrubka taka na wierzchu, to bez problemu. Do skręcania elektroniki jakiejś takiej, gdzie są właśnie takie śrubki na wierzchu, rozkręcanie laptopów. Fajna rzecz. Naprawdę jestem tak podjarany tym wkrętaczkiem. Przepięknie wygląda. No wygląd jest... No wiem, że się powtarzam. Teraz zapytacie pewnie, kurde, ale z czego on jest wykonany? Tu jest jakby taki... Tu jest jakby, nie wiem, to plastik czy guma taka miękka. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest takie wrażenie, jakbyście trzymali taki miękki plastik, no. Albo to jest jakaś taka dziwna guma. To może być guma. Guma, ale taka, nie taka super miękka, tylko taka troszeczkę twardsza. Wykonanie Mistrzostwa Świata, wam powiem. Nie, ja się w nim zakochałem. To jest naprawdę coś pięknego. Wiedziałem, że jak się na zdjęciu zakocham, to praktycznie w realu też będzie fajne. Dużo tutaj już chyba nie mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o sam wygląd. No mówię, waży, czuć, że waży. Także on jest cięższy niż ten. Ja pierdzielę. Wziąłbym wagę, przyniósł. Słuchajcie, przyniosę wagę. Zważymy tego i tego. Zobaczymy różnicę. Dobra, zrobimy sobie pomiar wagi. Będzie ta, jak w zawodach bokserskich. Jak się ważą. Nie wiem, czy to mi równo tutaj. O, tutaj jest jakiś kurde ten wyruszenie. Dobra, włączymy ją. Jak mi się włącza. Gramy ustawione. Są gramy. Ważymy sobie bez żadnych dodatków przeciwników, czyli ściągamy z nich wszystkie gacie. Śmieję się, nie? Dobra, ile ten waży? 82, 83, 84. 84 gramy. Hybro. I teraz uwaga. Wchodzi zawodnik na ring. Ja myślę, że 100, 105 przynajmniej. O kurde, więcej. Chciałem powiedzieć 100. Słuchajcie, 143 gramy. Nie dość, że jest o połowę tańszy, to waży prawie 2 razy więcej. Także zobaczcie, jaka jest różnica w wadze. Czuć to w ogóle. Po wyjęciu z pudełka byłem w szoku, że on jest taki ciężki. Ja myślałem, że on będzie lekki jak piórko, a waży sporo. Dobra. Wkładamy tą końcóweczkę. I teraz jest taki motyw. Aha, bo ta przejściówka jest do tych małych bitów, słuchajcie. Także tutaj takiego małego bezpośrednio nie zamontujecie. Musicie użyć tego, bo jeżeli byście... No nie zamontujecie, bo tu jest takie wycięcie na nich, nie? Musiałby być troszeczkę dłuższy z tym wycięciem. Ale tak on się blokuje o tą kulkę, tyle że wypada, tak? Jak tutaj by było namagnesowane, bądź ten bit jakby był namagnesowany mocno, zaraz coś sprawdzę. Namagnesuję go magnetyzerem. Czy on się będzie trzymał w tym uchwycie? Nie. Wypada. Jakby tu był jakiś system takich magnesów, które by trzymały tego bita, to by było super, zobaczcie. Coś takiego jak długopisem. Ale niestety wypada, także tutaj trzeba użyć tej przejściówki na magnes. Dobra, rozkręcamy sobie. Patrzymy się. Teraz będę go tym rozkręcał, także kurde, dobry patent, nie? Słuchajcie, nie wiem, tylko podeszło. Jedna śrubka.
Ok. I uwaga, patrzymy się, jak wygląda w środku. Pokażę Wam najpierw dekielek z bliska. Coś takiego. Co to jest podłożone? Jakiś kawałek tej gumki, żeby się blaszka nie wyginała. Dobre. Mogliby użyć sprężyny pod spodem jakiejś, tak? No ale dali gumeczkę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wnętrze, tak jak na zdjęciach, nic nie przekłamane. Patrzymy się, jaki tu jest lajonek. Ło, kurna! Ej! Ktoś wie, co to jest w ogóle za lajonek? Pytanie do mistrzów lajonków. 18650 2000 mAh, 3,7 V, standardowy lajonek, SLAH, 7,4 Wh. Co to za firma? Nie wiem, SLAH. Pierwszy raz to widzę. 23E20L model. Kto znajdzie, kurde, jakąś specyfikację do tego lajonka, jest mistrz. Słuchajcie, no standardowy lajonek. To teraz znowu biorę wagę. Kurde, ale motyw. Zważymy sobie. Nie pogubić śrubek. Przestarować. Słuchajcie, ile on waży? Jak sądzicie? Porównamy sobie z wagą lajonka, który jest firmowy, z hulajnogi. Ma 2500 mAh, czyli on jest większy. Ten lajonek jest pojemniejszy niż ten. Ja już mogę sobie wymienić na pojemniejszy. Ale na razie będę używał tego. Ale czuję, że już wagowo no może coś bardzo podobnego. Tutaj macie z hulajnogi sprawdzony, wytestowany, który ma naprawdę 2500 mAh, ICR 18650-26V EWE. Teraz kładziemy sobie. Słuchajcie, taki lajonek waży 44 gramy. Czyli gęstość tego elektrolitu tutaj nie jest jakaś z szapy. Tak jak to w chińskich nieraz lajonkach jest, że ważą 30 gram. I teraz uwaga, ile ten może? Ile obstawiacie? Ja obstawiam 38, chociaż może więcej ważyć. 39, 38. Ale trafiłem. Słuchajcie, ale to jest sporo. 5 gramów więcej, no ale tutaj mamy też pojemność. 2000 versus 2500. Także może jednak ta chemia troszeczkę wpływa na tą wagę, a wręcz myślę, że na pewno wpływa. 38 gram. 100% trafiłem. Co tu więcej dodać? Mówię, mogę włożyć tego lajonka. Jest tu jakaś biegunowość? Jak on był? Chyba tak, nie? Właśnie nie ma tutaj zaznaczonej biegunowości. Możemy włożyć tak i wtedy co by się stało? Płytka jest jakaś. Trochę może będzie widać. Jakieś tam układziki. Nie chcę tego tutaj nic ruszać już. Na pewno nie będę go rozkręcał. Nie, tego nie będę rozkręcał. Za bardzo go lubię. Już. Także wybaczcie mi to, ale zobaczymy tego lajonka. Na razie włożę tylko tak o. Sprawdzimy, czy będzie działał. Działa. Działa, także zobaczcie, możemy sobie lajonki tutaj wkładać. Coś pięknego, czego nie posiada ten. Teraz sami widzicie, ile plusów ma ten w porównaniu do tego, nie? Jakbym wiedział, czy bym kupił teraz jeszcze raz tego? Nie, wolałbym już kupić drugiego takiego, nawet dwa w cenie tego. No i widzicie, no przykro mi, ale tak powiedziałem, no mówię to, co czuję. Także to jest według mnie hit, jeżeli chodzi o elektryczne krętaki jakieś takie. Coś pięknego. Dobra, potem sobie, wiecie co? Dobra, zrobimy inaczej. Ja sobie włożę tego lajonka, a tego wrzucę do testera, tego chińskiego. Sprawdzę jaką on ma pojemność. Także potem pewnie poleci na społeczność, na kanał wynik z testem. Ja tylko sobie go skręcę z powrotem. I zakończymy ten filmik. Okay.
Pięknie skręcony. Podsumowanie. Ten wkrętak elektryczny podbił moje serce od pierwszego wejrzenia i nie tylko. Potem po wyciągnięciu już wiedziałem, że to jest cudeńko. Coś przepięknego. Nie przedłużam filmu. Już nie marudzę moich głupot. Nie gadam więcej. Kurde, już mam jakieś, nie wiem, dziwne myśli. Nie mogę się wysłowić. Polecam. Polecam z całego serducha. Świetny jest. Po prostu coś. Kwintesencja elektrycznego wkrętaka. Tak to zakończę. Kwintesencja elektrycznego wkrętaka. Na tym powinni się wzorować inni. Jeżeli on by jeszcze miał 4 Nm, to moc, albo nawet jeszcze więcej, jak była taka wersja, mistrzostwo świata. Już nie będę wymyślał, że jeszcze jakieś ustawianie i tak dalej. No i wtedy wiadomo, że w takiej cenie to by nie było. Minus, diody słabo świecą. Mogłyby mocniej świecić. Naprawdę słabo. Praktycznie tutaj nic. One są jako chyba ozdoba. Ale jeżeli chodzi o design, rozłożył mnie na łopatki. Kończę, pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. W Krętaku. Siema.